Witajcie rodacy. Boya Magic to mikrofon uniwersalny, którego można wykorzystać na 4 sposoby. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Zapraszam na test. Front opakowania minimalistyczny z fotką zawartości. Z tyłu czy na bokach producent poskąpił w detale techniczne. Sam sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu, bo mamy tam jeszcze etui. Te jest szmaciane i z 2 zamkami. W środku znajdziemy kilka przegródek, a całość jest pokryta miłym materiałem, który przy okazji niczego nie porysuje. Z akcesoriów mamy 2 krótkie przewody USB-A do C, jest uniwersalny mini jack, by połączyć się z naszym aparatem, są 2 zdechłe koty dla naszych TX-ów, a tak wyglądają RX-y. Te posiadają 1 przycisk funkcyjny, diody LED symbolizujące o statusie naładowania, no i jest jeden Lightningiem, a drugi USB-C. Jeżeli będziemy chcieli podpiąć się pod DSLR-a, no to mamy takie ustrojstwo na montaż z klipsem i cold shoe. Po lewej stronie wpinamy wcześniej pokazany krótki przewód z mini jackiem, a obok port do ładowania. Po przeciwległej stronie możemy ustawić 3 poziomy głośności, a obok włączymy urządzenie bądź wyciszymy. A tak wygląda urządzenie od razu po wyjęciu i te wykonane jest z odpornego na upadki plastiku dobrej jakości. Spasowanie elementów jest wzorowe, a całość jest bardzo lekka, bo waży zaledwie 62 gramy, a dokładne wymiary wyświetlam Wam na ekranie. To jest pierwsza forma urządzenia i taka typowa pod np. wywiady. Super tutaj patentem jest to, że mamy jeszcze 2 dodatkowe zdechłe koty, które możemy założyć na ten mikrofon i wykorzystać w zależności od zapotrzebowania i środowiska, w którym jesteśmy. Oczywiście sercem Magica jest to, co kryje się po otwarciu tego okienka. Tam mamy 2 identyczne mikrofony ważące zaledwie 7 gramów. Na przodzie jest jedyny przycisk funkcyjny, który włącza usuwanie szumów albo wyłącza urządzenie. Z tyłu mamy standardowo klipsik do przyczepienia na ubrania, albo możemy też wykorzystać te 2 mocne magnesy i wtedy mamy taki lewitujący pipek w naszej koszulce. Zwróciłem też uwagę na eleganckie obszycie mikrofonu, więc on sam w sobie jest też takim małym pop filtrem, sztos. Kolejną opcją jest używanie go jako normalnego mikrofonu pod streamy, YouTube'a czy generalnie dla ludzi, którzy robią content. Tutaj przyda nam się gwint 1/4 cala w obudowie, no i ten malutki statyw. Ten swoją drogą jest świetnie wykonany, mocny, z karbonową teksturą, no i oczywiście pod spodem ma gumę, by się nie przesuwał po powierzchniach. Swoją drogą Boya Magic może nagrywać z taką samą jakością jak DJI Mic 2, czyli 48 kHz z rozdzielczością do 24 bitów, a to już górna półka. Zanim jednak będziemy go używać, koniecznie zainstalujcie apkę producenta i ściągnijcie najnowsze aktualizacje, które wyeliminują ewentualne błędy i poprawią jakość. Z jej poziomu możecie też włączyć ANC, przejść w tryb stereo, wyciszyć TX-y, jest equalizer z kilkoma presetami, a w RX-ie możemy zaznaczyć chociażby jaki mamy aparat do jak najlepszej czułości mikrofonu. No właśnie, a jak on brzmi? Teraz słyszycie dźwięk bezpośrednio tutaj z Magica w całkiem dobrze wyciszonym pomieszczeniu, no i bez żadnych niepożądanych dźwięków otoczenia jak klimat czy wiatraki. No i co tutaj dużo mówić, ten dźwięk w tym mini studiu jest naprawdę przyzwoity i trochę porównywalny z dużo droższym Blue Yeti. Sprawdźmy sobie teraz ten mikrofon w trochę bardziej zaawansowanych warunkach. Wieje tutaj lekki boczny wiatr, tam mi robią drogę, więc ten szum otoczenia na pewno jest tutaj słyszalny. Znaczy słyszalny dla mnie, dla Was powinien być niesłyszalny, no bo mamy tutaj redukcję szumów, którą producent nazwał dumnie jako AI i wyćwiczył podobno na 700 000 różnych plików. Wydaje mi się, że to jest kompletna bzdura, patrząc na to, że to nie jest idealne wyciszanie tłumów, ale w tej cenie na pewno jest ono dobre. Zresztą sami teraz powinniście usłyszeć przykładowe wideo i nagranie tego dźwięku. A co z ceną? W tej chwili 275 zł za najbardziej podstawowy model z Kickstartera. No i wydaje mi się, że w tej cenie ciężko będzie Wam znaleźć coś lepszego. No bo mimo wszystko dostajecie tutaj urządzenie 4 w 1 z przyzwoitą jakością audio, z przyzwoitą redukcją szumów, no bo jak widzicie tam działają koparki i ja je doskonale słyszę, natomiast Wy wydaje mi się, że no już nie. Tak więc musicie zadecydować sami, czy Wy chcielibyście mieć takie audio i o takiej jakości w swoich materiałach i klipach.
No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Boja Magic właśnie ruszył oficjalnie na Kickstarterze, tak więc łapcie trochę niższą cenę.